Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na aktualizację Project Pen, czyli projektu, w którym zużywam kolorówkę. Zapraszam. Zaczynamy od rachunku sumienia, czyli kosmetyki, które wyrzucam, ale ich nie zużyłam. Ponownie. Kolejna już sztuka eyelinerów z Glam Shopu. To jest akurat odcień Espresso, czyli taki ciemnobrązowy. No już niestety jest twardy jak kamień, twardy jak skała, że nawet nie da się wbić w niego paznokcia, więc niestety musi lecieć do śmieci. Ja zwykle te słoiczki sobie zostawiam, czasami przydają mi się na jakieś próbki i tak dalej, więc wyrzucam sobie zawartość. Niestety Espresso już również jest do wyrzucenia. I kolejny kolor, wolne. I słuchajcie, czekajcie, ja zerwę tą folijkę. Zobaczcie, jak on wygląda w środku. Widzicie ten biały nalot? Moim zdaniem jest to zepsute. Z zapachem jakoś nie wygląda jakoś, znaczy nie pachnie jakoś źle, natomiast wnętrze tego eyelinera jest pomarańczowe, a u góry zrobiło się białe. Moim zdaniem ten kosmetyk spleśniał, bo miałam tych eyelinerów z Glam Shopu mnóstwo, chyba wszystkie kolory i nawet jak się psuły, to żaden nie robił takiego białego nalotu, więc ja go używać nie będę, mimo że on jest cały czas, no nie jest super miękki, ale jeszcze go się tam, wiecie, da się tam coś, jakieś narzędzie w nie wbić, ale też już jest dosyć stwardniały, plus jeszcze taki biały nalot, obawiam się, że to po prostu jest pleśń. No i postanowiłam pożegnać się również z tuszem do rzęs, który powstał we współpracy z Belle i Red Lipstick Monster. To jest ta pierwsza partia, bo wiem, że teraz niedawno została ponowiona ta partia tych kosmetyków, natomiast mój był otwarty w lipcu 2023, więc ponad rok temu i chociaż używałam jej, wiecie, raczej okazjonalnie, to stwierdziłam, że sobie ją zostawię, że właśnie może raz na jakiś czas do jakichś artystycznych makijaży i tak dalej, ale no już ponad rok tuszu to już nie jest bezpieczne. Nawet jakbym chciała sobie okazjonalnie użyć i zaraz makijaż zmyć i jakoś tak, wiecie, wolę nie ryzykować, szczególnie, że mam gdzieś w swoich zbiorach jakąś świeżą nówkę, sztukę różową, więc nie ma co, trzeba się z takimi rzeczami również żegnać, więc żegnam się z maskarą Belle i Red Lipstick Monster. Powiem Wam, że nie zostało mi jej jakoś dużo, bo ja trochę jej używałam, więc to nie jest tak, że to jest taka, wiecie, nówka nieśmigana i wszystko wywalone. Myślę, że ponad połowę jej zużyłam. Także tyle z rachunku sumienia i przechodzimy, słuchajcie, do produktów, które zużyłam w ubiegłym miesiącu. A jest ich kilka. Na początek pożegnałam się z maskarą od Ireny Eris, moja ulubiona maskara, to już któreś moje opakowanie, ale już jest taka, wiecie, sucha, tak ciężko się nią maluje rzęsy, więc czas się z nią pożegnać. Maskara jest cudowna i na pewno w przyszłości będę chciała do niej wrócić, jak zużyję te 10, które mam otwarte, to może wtedy. Także mało ekscytujące denko, ale wiecie, każdy zużyty produkt to jest kolejna liczba do denek, także cieszmy się z każdej sztuki. Zużyłam również bazę, taką próbkę bazy. Pokazywałam Wam, że dostałam taką próbkę, a że mam pełnowymiarowe opakowanie. Teraz chciałam po prostu zużyć próbkę i w ogóle zużywać takie jakieś mini wersje próbki, jakieś takie przeróbeczki moje różne. Chciałabym też zużywać, żeby nie walały się po kątach. I zużyłam tą bazę od Danessy i uważam, że jest bardzo fajna. Fajnie się sprawdza przy cerach tłustych, przy cerach, które szybko się wyświecają, bo ona przedłuża delikatnie, mat fajnie wygładza. Mam teraz pełnowymiarowe opakowanie i jeszcze z kolorem i ta z kolorem jest jeszcze lepsza. Także bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Cieszę się, że zużyłam tą próbeczkę. Fajnie mi służyła i również bardzo polecam tą bazę pod oko, bo ona pomaga jakby dobudować krycia. Jakby z tą bazą nałożę tyle samo kosmetyku, a jest lepsze krycie. Także mega, mega fajna. No i słuchajcie, no, dokonało się. Dokonało się. Z ciężkim sercem, ale absolutnie nie z bólem serca mogę się pochwalić, że zużyłam rozświetlacz Glow Mama z Glam Shopu w odcieniu Petarda. Troszkę mi to zajęło, no bo wiadomo, rozświetlacze to nie jest prosta rzecz do zużycia z tego względu, że nakładamy tego dużo na naszą twarz, znaczy nie dużo na naszą twarz, ale jakoś mi się udało.
na dekolt, na uszy, na twarz, różne metody próbowałam, aby zużyć i w końcu jest. I myślę, że jeden rozświetlacz rocznie to jest dla mnie limit do zużycia. Teraz będę się nacieszać moją pozostałą kolekcją. Mega się cieszę, że ten rozświetlacz jest już zużyty, mimo że był naprawdę fajny, ładnie wyglądał, ale no nie ukrywam, rozświetlacze sypkie są trochę męczące. W ogóle sypkie kosmetyki są trochę męczące w używaniu, bo to wiecie, lata, pyli się i tak dalej, więc trochę się cieszę, że już tego nie mam. Zużyłam również błyszczyk z Claresy. Zobaczcie, że jest już puściutki i on mi na początku troszkę stał tutaj w studio do nawilżania ust, później wzięłam sobie go też trochę do łazienki i używałam jako pielęgnacja, na przykład taka wieczorna, ale kiedy już mi ten, jak to się nazywa, to kopytko nie sięgało tam tego dna, tej końcóweczki, to po prostu przyniosłam sobie tutaj z powrotem, bo tu mamy, wiecie, różne narzędzia, pędzle, którymi mogę sobie to wszystko wygrzebać. I w ogóle samą końcóweczkę wzięłam sobie szpatułką, wygrzebałam do innego pojemniczka, bo po prostu łatwiej było mi to zużywać. No i jest pusty. Cieszę się, bo ogólnie miałam zamiar nie zużywać zbyt wielu kosmetyków do ust w tym roku, a jednak wiecie, chociaż błyszczyczek to jest zawsze spoko. I słuchajcie, udało mi się również popełnić jedno denko poza, jak to się mówi, poza projektem, czyli takie, którego tutaj nie rejestrowałam. I jest to kredka, konturownik z Glam Shopu. Kredka do konturowania. Zobaczcie, że jest tutaj w środku już puściutka. Nie ma zbyt dużo tego produktu w tej kredce, więc zużywało mi się całkiem spoko. Takie pierwsze podejścia miałam jeszcze w ubiegłym miesiącu i w tym miesiącu w zasadzie udało mi się ją zużyć. Oczywiście to nie była taka całkowicie nówka, bo ona była używana wcześniej, ale też udało mi się dokonać takiego denka pokryjomu, że tak powiem, przed Wami. No i na sam koniec, na deserek tak, kochani, to już jest jej żywot. To już się żywot dokonał tej konturówki. I od ostatniego odcinka, jeśli się nie mylę, to temperowałam ją 2 razy. I za pierwszym razem, jak ją temperowałam, musiałam użyć kombinerek, żeby ją w ogóle złapać w tej temperówce i ją natemperować. Nawet nagrałam rolkę z tym procesem. Zużyłam ją, wiecie, do płaskości i potem jeszcze raz ledwo udało mi się delikatnie natemperować. Może nie do takiej super ostrości, ale jeszcze troszkę tego wnętrza było. I słuchajcie, używałam jej kilka razy i w pewnym momencie ona już nie była taka może bardzo ostra, już tak troszeczkę jej zostało, ale jak malowałam usta, to zrobiło takie pyk, po prostu odpadła mi, zostawiając taką jakby w środku dziurę. Tutaj jeszcze jest ta konturówka, wiecie, tak wewnątrz, ale już nie da się jej natemperować. Nie wiem, jakbym miała tutaj wydłubywać jakoś dłutkiem czy coś, no nie ma to moim zdaniem sensu za bardzo, więc jakby nie przesadzajmy, ok? To jest już limit, nie da się jej natemperować, także odpada mi konturówka. Mega się cieszę. Także z pełnoprawnych denek mamy 1, 2, 3, 4, 5 i pół, bo jeszcze jest tutaj próbka, więc 5 denek to jest naprawdę spoko. Przejdźmy sobie w takim razie do aktualizacji kolejnych produktów. Standardowo z rzeczy nudnych. Pisak z NYX-a do brwi wciąż pisze i bardzo mnie to cieszy. Nie zauważyłam, żeby jakoś tutaj spowolnił mi pracę, więc cały czas jest ok. Jeżeli chodzi o żel z NYX-a, tutaj zauważyłam różnicę, bo staram się już go trzymać tak bardziej na płasko, nie wpuszczać powietrza takiego pełnego do środka, bo jak był taki napowietrzony, to już tak musiałam mocno gdzieś tam grzebać i dłubać tym aplikatorem w środku, żeby coś wydłubać. To jeszcze jest tego kosmetyku na pewno sporo, ale czuję, że nie jest to takie już pełne. O, nawet gdzieś tam pod słońce, że tak powiem, widać, że nie jest to opakowanie pełne, więc no gdzieś tam mi schodzi. Czy zużyję do końca roku? Nie mam pojęcia, ale to kombo jest dla mnie bardzo komfortowe i przyjemne, więc niespecjalnie mi się spieszy. Słuchajcie, pisak do piegów. W tym miesiącu nie używałam dużo, dosłownie kilka razy, ale myślę, żeby go sobie wywalić z projektu. Nie wiem, czy chcę go zużywać teraz w okresie jesiennym, więc jeszcze się nad tym zastanowię, ale wydaje mi się, że nie będę chciała go jednak zużywać całkowicie, że wolę go mieć gdzieś tam w swoich zbiorach i raz na jakiś czas użyć, niż się do tego zmuszać, więc
Jeszcze chwilkę o nim pomyślę. Lecimy dalej. Baza z Inglota Body Art. Tutaj widzicie, że jest już całkiem płaska, ale wciąż tego produktu jest sporo, z tego względu, że go się po prostu używa niedużo. Jeżeli nie zużyję do końca roku, to generalnie spoko, ale fajnie by było kupić sobie po prostu świeżą sztukę na nowy rok, więc zobaczymy. Mamy jeszcze... Co mamy jeszcze? Październik, listopad i grudzień. 3 miesiące. Nie wiem. Zobaczymy. Trochę przyjemniejszych rzeczy może? Nasz pisaczek z Barry M. Słuchajcie, zużyłam go już, że tak powiem, do końca opakowania i teraz już wydłubuję sobie ten produkt ze środka i tak wydłubywałam go już tam, nie wiem, z 5, z 6 razy, więc jest to taka już końcówka, która została mi tylko w tym, no jakby w tym wnętrzu tutaj. Myślę, żeby sobie w ogóle wyciągnąć tą całą resztkę do jakiegoś opakowania takiego płaskiego, gdzie będzie mi po prostu łatwiej go używać, więc tak się zastanawiam. No myślę, że już jestem na finiszu tego konkretnego koloru, ale przede mną jeszcze kolejne 2. Jestem w ogóle w szoku, bo myślałam, że mega szybko to zużyję, a to się naprawdę dobrze zużywa, w sensie ilościowo naprawdę na długo starcza. Także takie moje refleksje na temat tego Multituda. No myślę, że sobie wydłubię, zrobię fotkę tutaj i wydłubię sobie i myślę, że jest szansa, że zużyję w tym miesiącu, ale nie wiem, zobaczymy. W każdym razie no już jestem na finiszu drugiego koloru z tego pisaczka. Następnie może pokażę Wam puder. Zauważyłam już w tym pudrze, że tutaj boczki, brzegi tego pudru, może zobaczycie to na nagraniu, jak Wam trochę ściemnie, że tutaj te brzegi już zaczynają być takie łyse. Mimo że ja nabieram raczej ogólnie cały produkt, to widzimy, że właśnie te boczki już się tak wycofały delikatnie i jest widać jakby dno tego opakowania. No i również kwestia spłaszczenia. Myślę, że widać, że jest już praktycznie całkowicie płaski w stosunku do opakowania. No nie zostało mi już go dużo, przyjemnie mi się go używa. Czy go zużyję w miesiąc, czy go zużyję w 2? Nie mam pojęcia. Nigdy wcześniej nie zużywałam takich prasowańców, a w zasadzie wypiekańców. Także zobaczymy, trzymajcie kciuki. Nie pogniewałabym się już go zużyć, ale fajnie mi się go zużywa. Myślę, że do końca roku na pewno powinno mi się udać. Może przejdźmy do jakiegoś cienia. Naturalnie różowa. I cień ten fioletowy, herbaciany prezentuje się w ten sposób. Denko się całkiem fajnie powiększyło. Nie używałam go w tym miesiącu zbyt dużo na oczy, bo nagrywałam bardzo dużo odcinków z paletami i po prostu nie miałam kiedy, ale gdzieś tam chociaż na policzek się starałam. Dzisiaj mam go i na oczach połączony z innymi kolorami i na policzkach. Także nie wiem, czy do końca roku mi się go uda zużyć. Musiałam go tak, wiecie, fest maltretować. Ale zobaczymy. Może jak go przycisnę w tym miesiącu, zrobię sobie miesiąc fioletowego makijażu. Nuda. To może, kto wie, albo sobie gdzieś tam pomieszam jakąś resztkę, wiecie, z błyszczykiem czy z czymś, żeby po prostu mieć z głowy. Następnie, przedostatni już produkt, to taki cień brokat, w zasadzie w płynie, taki płynny. I tak się prezentuje. Nawet tutaj jeszcze, wiecie co, nie zdążyłam zaznaczyć kolejnej kreseczki. Na podglądzie zobaczycie już z kreseczką, ale myślę, że widać, że jest on już też troszkę mocniej zużyty. Całkiem ładnie mi schodzi. Też nie używałam go wiele razy, ale te kilka razy wystarczyło, żeby progres był widoczny. Także trzymajcie kciuki, żeby do końca roku mi się udało go zużyć. Mam nadzieję, że jednak szybciej mi się uda, ale no wiecie, ile takiego produktu nałożymy? No troszeczkę. Także zobaczymy. No i na koniec paletka Carmel Cud Miód i cień karmelowy. Tutaj zobaczcie, że już, że tak powiem, nie dość, że dosięgnęłam dna, to jeszcze dosięgnęłam tutaj brzegu jednego, więc kosmetyk już będzie mi teraz ubywał i jest już taka, wiecie, obawa, że on mi się zacznie wykruszać w trakcie nabierania. Ale czy mi to jakoś przeszkadza? Niespecjalnie, bo on jest już taki dosyć suchy, więc nie jest jakiś super fantastyczny cień. Ale wiecie, staram się używać, zużywać. O, tu możecie zobaczyć, że progres jest całkiem fajny. Bardzo lubię w ogóle łączyć ten cień właśnie z tym, bo jest
taka fajna głębia tych kolorów, że tu jest taki lekki blask, tutaj dodatkowo jeszcze takie drobineczki, więc fajnie mi się to łączy. I z tej palety korzystam często też z tego koloru, to chyba jeden z moich ulubionych. Właśnie się zastanawiałam, co zrobić z tą paletą, jak zużyję ten cień. Czy ja będę te kolory rozbierać, czy będę je przekładać do innej jakiejś paletki. Najprawdopodobniej tak, ale nie wiem, czy zostanę ze wszystkimi kolorami. Bo mówię, ten już jest taki suchawy trochę. Więc no po co mi takie suchawe kolory, jak one, wiecie, już nie robią jakiegoś takiego, o, ten nawet całkiem spoko, nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia, więc zobaczę sobie później, może wyciągnę po prostu kilka takich, które najbardziej lubię, które dobrze wyglądają cały czas, a resztę wyrzucę. Zobaczymy. W każdym razie staram się zużywać tego gagatka. Nie ukrywam, że chciałabym już tego dziada zużyć, bo to jest ten, wiecie, pierwotniak, czyli pierwszy wrzucony do projektu, więc fajnie by było po prostu się go pozbyć. I zostało nam jeszcze dorzucenie sobie kilku kosmetyków do dalszego zużywania. Mam tutaj na stole kilku kandydatów, muszę wśród nich wybrać tych, których na pewno chcę zużywać, więc na pewno wrzucam sobie maskarę kolejną i będzie to Lancome Hypnose. On jest w takim odcieniu oberżynowym, ciemnofioletowym, takim prawie czarnym. Mam dzisiaj go na rzęsach, więc on daje tylko taki delikatnie bardziej miękki efekt podkreślający kolor oczu, ale nie jest rozjaśniający, tylko przyciemniający, więc to jest chyba najstarsza maskara jakby w kolejności po Irenie Eris, którą miałam otwartą, więc chciałabym po prostu ją sobie zużyć w następnej kolejności, żeby się nie popsuła, bo jest fajna. Myślę, aby wrzucić sobie również puder, ponieważ ten puder Woalkę używam raczej na policzek, na czoło, a tutaj strefę tę muszę sobie mocniej zawsze przypudrować i myślę, aby użyć sobie tego Rise z Hean. I zobaczcie, że nie mam go jakoś bardzo dużo. Widzicie, w zasadzie połowa, mimo że w zasadzie od niedawna go używam, ale wiecie, to nie jest jakieś też wielkie opakowanie, 7,5 grama, a u mnie pudru gdzieś tam na tą strefę T idzie raczej całkiem sporo, szczególnie, że sobie gdzieś tam ponawiam aplikację po jakimś czasie, także myślę, że taki puder mi się przyda, mimo że mam denko w pudrze od LH Cosmetics, mimo że mam końcówkę już pudru od Ireny Eris, jakoś tak nie mogę się z nimi rozstać. Może gdzieś tam pod koniec roku jeszcze spróbuję je pozużywać, ale na razie wrzucam sobie Rise z Hean. Chciałabym zużyć konturówkę, bo zauważyłam, że mam końcówkę w zasadzie dwóch. Pierwsza z nich to jest Inglot 326 i tą mogę sobie śmiało zużyć, bo mam mleczną czekoladę, która jest takim, wiecie, zamiennikiem tej konturówki, więc jak tą zużyję, to jakby nie będę potrzebowała celowo kupować nowej. Zobaczcie, ile mi jej zostało. No to jest już wszystko tutaj wykręcone. Także to jest naprawdę formalność, żeby tą kredkę, konturówkę zużyć, więc wrzucam sobie również tą konturówkę. Myślałam o jakimś produkcie do twarzy, jakiś korektor albo podkład, bo w sumie nie mam. I wyciągnęłam sobie, słuchajcie, praktycznie nówka, użyta dosłownie kilka razy. To jest z Erborian CCI. To jest coś między kremem do twarzy, jakby kremem pod oczy, kremem korygującym, korektorem i SPF-em, więc tu jest 3 w 1 w zasadzie. I on ma, zobaczcie, taką bardzo delikatną formułę, że jest biały, a jak się go rozciera, to zamienia się no w taki, wiecie, po prostu w kolor podkładu czy tam korektora. I nie myślałam, żeby go w ogóle zużywać. Chciałam sobie wziąć jakiś może starszy korektor czy coś innego, ale ten skubaniec zobaczyłam, że ma 3 miesiące PAO od daty otwarcia, a ja go otworzyłam w lipcu, więc w zasadzie już jest na niego czas, a to jest pełnoprawne opakowanie, więc myślę, że będę go sobie używała pod oczy, może nawet na twarz. Dzisiaj sobie ułożyłam jako taką bazę, tutaj gdzie jestem najbardziej zaczerwieniona, gdzie mam najwięcej niedoskonałości, to tutaj sobie go dołożyłam jako dodatkowe krycie i tak fajnie mi, wiecie, rozjaśnił to miejsce, więc no myślę, że muszę się za niego wziąć, no bo nie chcę takiego dobrego kosmetyku wyrzucać, więc biorę się za ten CC. Myślę, że chciałabym również zużyć sobie konturówkę ombre
Nie mam tutaj napisane, kiedy ją otworzyłam, a to muszę mieć w takim razie w telefonie. Ale no ta ombre też już trochę ma czasu i też mi zostało jej niedużo, zobaczcie. To jest wszystko. To jest wszystko, co mi zostało z tej konturówki, ale na pewno będę chciała ją sobie kupić ponownie, jak mi się zużyje, bo to jest jedna z tych Glam Shopowych, która mi odpowiada, bo większość jest taka jasna, taka jakby na białej bazie, a ta jest taka delikatnie przyciemniająca, więc pewnie będę chciała sobie ją i tak kupić, ale wrzucam ją również do zużycia. Mam tutaj też kilka takich produktów jako taka, powiedzmy, propozycja, takie, żeby sobie sprawdzić w tym miesiącu, czy chciałabym to zużywać. I są tutaj różne produkty, m.in. baza, m.in. bronzer w kremie, podkład w pudrze, bo mi się rozsypał, brokat, mam tutaj też taki rozświetlacz w sztywcie, jakieś 2 produkty do ust, więc chciałabym sobie je gdzieś tam odłożyć do takiego używania, żeby sprawdzić, czy ja po prostu chcę to zużywać, więc jakby potencjalnie mówię Wam, że może tych zużyć będzie więcej, bo chcę sobie posprawdzać te rzeczy, a póki co niech zostaną 5, niech zostanie 5, 2, 4, 5, tak, czyli te produkty. Fajny odcinek, sporo zużyć, jakieś zmiany, coś tutaj się pojawiło i takie produkty, które w dużej mierze będą fajne do zużycia, może poza tym, który jest w miarę nowy, to powinno się zużyć w miarę szybko, więc takie, wiecie, szybka gratyfikacja, która, że tak powiem, osłodzi mi trochę zużywanie tych bardziej mozolnych rzeczy. Dajcie mi znać, jak Wam idzie zużywanie, co udało Wam się zużyć w tym miesiącu. Jeżeli nie jesteście jeszcze na naszej grupie wsparcia Project Plan Polska, to gorąco Was zapraszam. Link na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.